Witam wszystkich miłośników pomidorowych upraw. Szacuje się, że na świecie istnieje ponad 10 000 różnych odmian pomidorów. Trudno mieć je wszystkie w swoim ogrodzie, ale nawet gdy uprawiamy niewiele pomidorów, warto zadbać o różnorodność kształtów i smaków. Jakie odmiany wybrać? Dzisiaj zaprezentuję zaledwie 10 odmian, ale uważam, że są warte Twojej uwagi. Myślę, że wybierzesz choć jedną dla siebie. Serdecznie zapraszam. Zacznę od bardzo uroczej i bardzo smacznej odmiany malinowy kujawski. Jest to pomidor samokończący, średnio wysoki. U mnie krzaczek osiągnął wysokość około 1,5 metra. Średniej wielkości owoce mają piękny kształt o charakterystycznym ostrym zakończeniu. Piękny kolor i wyborny smak, lekko słodkawy. Jest to pomidor mięsisty i soczysty. Skórka bardzo delikatna, dojrzewa dość szybko. Uważam, że jest to jedna z najsmaczniejszych odmian. Licznie owocuje i jest odporna na choroby. Jego wadą jest to, że ma tendencję do zwijania liści. Najwidoczniej potrzebuje więcej wody. Jak widzicie, ja pomidory uprawiam w doniczce i może to jest przyczyną. Wiadomo, ziemia szybciej przesycha. Być może, gdyby był uprawiany w gruncie, nie byłoby takiego problemu. Trudno mi powiedzieć. Nie ma to jednak wpływu na owocowanie. Owoców jest dużo i są piękne, zdrowe. Kolejna odmiana, Tolek. Jest odmianą wysoką, dorasta do 2 metrów. Ma duże owoce o kulistym kształcie, które dojrzewają dość późno. Gdy już dojrzeją, przybierają intensywny czerwony kolor. A w środku, jak widzicie, są bardzo mięsiste, intensywnie czerwone. Idealnie nadają się na przeciery. Atutem jest też łatwa w zdejmowaniu skórka, co znacznie ułatwia pracę. Tolek to również idealny dodatek do kanapek i sałatek, gdyż jest duży, a miąższ zwarty i mięsisty. Smak określiłabym jako intensywny, słodki, ale jednocześnie kwaśny. Może nawet bardziej kwaśny niż słodki. Bardzo smaczny. Pomidor Smarald. Idealny dla tych, którzy szukają czegoś innego niż typowo czerwone pomidory. Jak sami widzicie, wyjątkowy w swoim wyglądzie. W pełni dojrzały, a nadal zielony. To pomidor typu zebra. Prawdę mówiąc, obawiałam się, czy rozpoznam ten moment, kiedy należy go zerwać. Otóż zrywamy go, gdy jego ozdobne paski robią się żółte. Smarald charakteryzuje się wyjątkową mięsistością i wyrazistym smakiem. Jednak nie smakuje typowo pomidorowo. Nie jest słodki, nie jest kwaśny, nie jest pikantny. Ma bardziej taki neutralny smak. Ja wyczuwam w nim nutkę mango, taki nieco zbliżony smak. Smarald to odmiana wysoka, dorastająca do 2 metrów. Dojrzewa nieco później niż inne pomidory. Betalux to z kolei odmiana karłowa, wcześnie dojrzewająca, mająca średniej wielkości czerwone owoce. Niestety nie pokażę, jak wygląda w środku. Przegapiłam i nie zrobiłam ujęcia. Uwierzcie mi więc na słowo. Jest mięsisty i bardzo, bardzo smaczny. Wyjątkowo słodki. Powiedziałabym nawet, że za słodki. A wiecie dlaczego? Jest uwielbiany przez ślimaki. I taka jego wada. Gdyby nie to, to uznałabym tę odmianę za idealną, zwłaszcza do balkonowych upraw. Myślę, że właśnie na balkonach łatwiej go uszczec przed
żarłocznymi ślimakami. Betalux ma sztywne pędy i nie wymaga palikowania. Warto też pamiętać o tym, że nie prowadzimy go w tradycyjny sposób, na jeden pęd. Lepiej, gdy ma krzaczasty pokrój. A teraz przejdziemy do pomidorów o nieco innym kształcie, pomidory podłużne. Jedna z odmian to Marzano 3. Ja osobiście jestem oczarowana tą odmianą, choć na początku obawiałam się o jej powodzenie. Pierwsze owoce dostawały suchej zgnilizny wierzchołkowej. Na pewno miała na to wpływ upalna pogoda. Inne odmiany radziły sobie, a Marzano 3 miały ten problem. Po podlaniu mlekiem sucha zgnilizna ustąpiła i w późniejszym etapie wzrostu Marzano 3 dawał sobie znakomicie radę. Dobrze rósł i obficie plonował. Czerwone, podłużne owoce są niezwykle smaczne. Lubię wkrajać go do sałatek, gdyż jest twardy. Musimy zapewnić mu wysokie podpórki, gdyż wydaje długie pędy, przez co długo owocuje. Podłużny kształt mają też pomidory Frodo i Andrus. Są jednak nieco krótsze. Mówię o nich jednocześnie, gdyż uważam, że obie te odmiany są do siebie bardzo podobne. Prawie identyczne, zarówno na zewnątrz, jak i w środku. Owoce o cylindrycznym kształcie, twarde, odporne na zgniatanie, przez co też są idealne do suszenia. Obie odmiany są odmianami karłowymi. Jedyną różnicą, którą wyłapałam, jest to, że Andrus szybciej dojrzewa. Frodo nabiera koloru znacznie później. Nie mam nic przeciwko tym dwóm odmianom, ale gdybym miała wybierać, to wybrałabym Marzano 3. Kolejna fascynująca odmiana Noire de Crime. Ten pomidor urzeka mnie swoim przepięknym wyglądem. Duże owoce o lekko spłaszczonym kształcie, w kolorze wpadającym w brąz. W środku mięsisty, jędrny i również ma piękny bordowy kolor. Bardzo wyrazisty smak, nieco inny niż tradycyjne czerwone pomidory. Lekko słodkawy, ale nieco pikantny, bardzo smaczny. Należy do pomidorów wysokich, jest średnio wczesny. Jeśli chodzi o wielkość pomidorów, to w tym roku są naprawdę duże. W zeszłym były nieco mniejsze i bardziej spłaszczone, mimo że wysiewałam z tej samej paczki. Polecam głównie ze względu na wyjątkowy smak, ale przyznacie, że jest też wyjątkowo urokliwy. Kolejny ciekawie wyglądający pomidor Figgerella. Pomidor w paski, takie tygrysie pręgi. Tak wygląda niedojrzały, zielony. Przyznacie, że piękny. Pięknie się prezentuje. W pełni dojrzały nabiera czerwonego koloru, a paski robią się żółte. Pomidory nie są zbyt duże, trochę większe od koktajlowych. Jest to odmiana wysoka o ciągłym typie wzrostu. W środku tak wygląda. Miąższ mięsisty, niewiele nasion. Smak lekko słodkawy. Skórka twardawa. Nie oceniam go zbyt wysoko, choć na pewno jest pewnym urozmaiceniem. Ze względu na wygląd warto mieć jeden krzaczek, choć odczucia smakowe są różne. Komuś może ten pomidor podejść. Bardzo smacznym pomidorem jest jantar. Owoc duży, twardy, lekko spłaszczony w kolorze żółto-pomarańczowym. Nie ma tendencji do pękania. W środku bardzo mięsisty, o niewielkiej ilości nasion. Smak niepowtarzalny, z lekką nutą pomarańczy. Przynajmniej ja to tak odczuwam. Wcześniej dojrzewa, zbierałam go jako jednego z pierwszych.
Krzak rośnie wysoko, wymaga palikowania. Pięknie wygląda zarówno na krzaku, jak i na talerzu. Dobry wybór, zwłaszcza dla osób szukających czegoś innego wśród czerwonych pomidorów. O kolejnych ciekawych odmianach pomidorów koktajlowych dowiesz się z filmiku, którego karta właśnie się ukazała w prawym górnym rogu i jest dostępna w opisie. Zachęcam Cię również do obejrzenia nieco starszego filmu, w którym opowiadam o jeszcze innych odmianach. Link do niego znajdziesz również w opisie i ukazującej się właśnie karcie w prawym górnym rogu. Jestem ciekawa i pewnie nie tylko ja, jakie Wy proponujecie odmiany, a może zechcecie się podzielić swoją opinią na temat wymienionych pomidorów. Emotka w komentarzu lub łapka w górę to dla mnie sygnał, że film jest przydatny. Dziękuję za wspólnie spędzony czas i do usłyszenia wkrótce.